dobry, szanowni widzowie. Jakby mi ktoś powiedział miesiąc temu, że zdecyduje się na wyjazd do Brukseli, żeby ją pokazać, obejść i w ogóle poświęcić swoją kasę na zwiedzanie tego miasta, to popukałbym się w głowę. Ale jak to się mówi, każdy kij ma dwa końce i tak im dalej w las, to w sumie stwierdziłem, dlaczego nie. W sumie jest to chyba najczęściej wymieniane miasto w polskiej telewizji, więc musi mieć jakąś sprawczą moc. Sprawdźmy zatem, czy Bruksela to tylko frytki i piwo, czy warto iść do baru, gdzie znajdziecie ponad 2500 rodzajów tego popularnego żółtego trunku. Czy ogólnie jest to miejsce, które warto zwiedzić, jak kształtują się tu ceny i czy zasługuje to miasto na miano bycia stolicą Europy. Okej, moi drodzy, żeby nie zamulać, bo pogoda jest kiepska i trzeba tutaj sprawnie działać z tym materiałem, to kilka praktycznych informacji, zanim powiem Wam, gdzie dokładnie jestem i z jakiego miejsca sugeruję rozpocząć Wam zwiedzanie. Przylatując tu samolotem, bo pewnie tak zrobicie, zakładam, że mogą być to takie loty liniami typu Ryanair czy Wizz Air, wysiądziecie na lotnisku, którego nazwa wyświetli się Wam na ekranie, żeby nie popełnił tutaj jakiegoś faux pas w poprawnej jej wymowie, to warto wykupić sobie bilet na przejazd do Brukseli tak zwanym flipkobusem. Jeżeli zrobicie to odpowiednio wcześniej, można nawet w cenie 6-7 euro dostać się bezpośrednio do centrum miasta. Jeżeli będziecie ten bilet kupować kilka dni przed Waszym przyjazdem, tak jak ja na przykład, no to zapłacicie 15 euro. Można jeszcze do tego dokupić jakieś ubezpieczenie w razie W, żeby skasować to połączenie, gdyby nie udało Wam się wsiąść do samolotu. I taki autobus jedzie mniej więcej godzinę czasu. Wysiądziecie na stacji, która wyświetli się teraz na ekranie. Nazywa się to Bruksela Midi i żeby dostać się do miejsca, w którym ja się znajduję, czyli do Wielkiego Placu w Brukseli, będziecie potrzebować jakieś 30 minut spaceru. A ten plac właśnie otaczają takie budynki XVI wieku. Jednym z tych najgłówniejszych jest oczywiście ratusz z jego charakterystyczną wieżą. Ta ma 96 metrów wysokości. Jest to chyba nieliczna wieża, na której wejście się nie pokuszę, natomiast napiszę Wam na ekranie, jak prezentują się ceny, gdyby ktoś z Was miał ochotę to zrobić. Kurde, ale wieje, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Sam plac ogólnie naprawdę spoko, warto podejść, bo wygląda to dobrze. Sugeruję też ewentualną nocną wizytę, bo z tego co czytałem, dzieje się tutaj naprawdę sporo z takiego weekendowego, wieczornego życia. Jak będziecie widzieć taką kolejeczkę, to jest to związane z niczym innym jak z pomnikiem sikającego chłopca. Bardzo popularna rzeźba tu w Brukseli, zawsze jest pod nią masa turystów. O co chodzi z tym chłopczykiem? Legenda głosi, jedna z dwóch, że gdy tutaj najeźdźcy chcieli zbombardować Brukselę, podkładali materiały wybuchowe przy murach miasta czy pod murami miasta, no to ten chłopiec nasikał na ląd i dzięki temu ocalił to miasto. O drugiej poczytajcie sobie w internecie. Z placu, na którym byłem, idzie się tu parę minut. Obok jest jeszcze Muzeum Czekolady. Zapytałem grzecznie pana, czy mogę w środku ponagrywać. Powiedział, że średnio, więc nie będę wchodził do środka. W sumie czekoladkę wolę zjeść w jakiejś kawiarni, do której też za chwilę pójdziemy. Okej, kto by myślał o czekoladkach, skoro możemy skosztować zupełnie czego innego, a mianowicie tego, z czego Belgia słynie. Zamówiłem sobie piwko w bardzo popularnym barze, który mocno Wam rekomenduję. Jest tu do wyboru ponad 2000 rodzajów piwa i wydaje mi się to jedno z takich kultowych miejsc na mapie barowej Brukseli. Zajrzyjcie, za browarkę zapłacicie różnie w zależności od tego, co wybierzecie. Ja wybrałem sobie z karty jakieś takie mocniejsze piwko jasne, zapłaciłem 9 euro, ale smakowo naprawdę top. Tą lokalizację będziecie mogli jeszcze rozpoznać po jednym ważnym szczególe, a mianowicie znajduje się tutaj figurka sikającej dziewczynki. Przeciwieństwo do chłopczyka, którego widzieliśmy wcześniej. Ogólnie to klasycznie zacząłem jakieś 15 minut po 12, więc cały czas trzymam fason, żeby nie było. Ale naprawdę, no raz jeszcze to powiem, browar jest przepyszny. Przepyszny. Chciałoby się tu trochę posiedzieć dłużej i popróbować, ale mam Wam jeszcze trochę rzeczy do pokazania, czasu też nie za dużo, więc przenosimy się dalej. Tymczasem, cheers! Jak już sobie trzepniecie piwko, to warto podejść pod katedrę Świętego Michała. Jest to rzymskokatolicki kościół, właśnie dzwony zaczynają bić, który budowa została rozpoczęta w 1226 roku, a zakończona dopiero w 1519. Zdecydowanie kościół rzuca się w oczy i myślę, że grzechem by było nie wejść do niego do środka. Naprawdę niezły ten kościółek. Teraz przechodzę sobie przez centrum Brukseli. Ktoś tu genialnie wpadł na pomysł, żeby zrobić takie kółko naokoło placyku i przechodzę do kolejnej popularnej lokalizacji. Wrócę jeszcze na chwilę do tematu piwa, bo w ogóle to piwo, które wypiłem wcześniej,
miało 8,5% alkoholu. Później się pokapowałem, bo podszedłem sobie jeszcze pod bar i zobaczyłem, były tam rozpisane te procenty, na co wcześniej nie zwróciłem uwagi, więc w sumie może dobrze wybrałem, nie wiem. Było też sporo browarów smakowych i myślę, że jakieś kolejne, z którego tutaj oczywiście skosztuję, właśnie będzie w tym klimacie. A teraz podchodzę pod miejsce, które nazywa się Mont des Arts. Tak? Nazwa standardowo na ekranie i za chwilę opowiem Wam o tym trochę więcej. Jestem i cóż to takiego? To Mont des Arts. Jest to góra, wzgórze, góra sztuki, tak to można nazwać. Tak to można nazwać, określić. Jest to oczywiście publiczny obiekt, do którego możecie sobie przyjść od tak, zakupić kawkę, posiedzieć, pochillować. Wygląda to bardzo dobrze. To taki kompleks ogrodowy, tak to mogę określić, otoczony między innymi belgijską Biblioteką Królewską. Znajdziecie też tutaj belgijskie archiwa narodowe. Jest to takie miejsce spotkań, tak to można określić, czy też wyczytać w internecie. Myślę, że dla tych z Was, którzy na przykład fotografują, naprawdę spoko spocik. Szczególnie te drzewa robią tu robotę, więc przyszedłbym o jakimś wschodzie czy zachodzie słońca, bo rano. No ogólnie w takich godzinach, kiedy te fotografie wychodzą najlepiej. Dobra, przenosimy się do kolejnej lokalizacji. Tutaj warto naprawdę sobie zajrzeć. To, co koniecznie musicie tutaj zrobić, to spróbować gofra. Po pierwsze, dosyć tani posiłek, bo zapłacicie za takiego gofra około 4 euro. Po drugie, jest kosmicznie dobry i przede wszystkim rekomenduję Wam zjedzenie go z jakąś czekoladą. Ja wybrałem sobie jakąś taką mleczną czekoladę, chociaż jest w ciemnym kolorze, nie wiem czemu, ale sam gofer po prostu rewelacja. Nie zarekomenduję Wam tutaj jakiejś konkretnej knajpy. Przechodziłem, zobaczyłem, że jest dużo ludzi. Jestem troszkę od centrum. Wszyscy rozmawiali głównie po francusku, więc zakładam, że lokalsi i naprawdę smakuje to wybornie. Polecajka pro. Zaraz Wam tutaj pokażę knajpę, gdzie aktualnie jem tego gofra, jakbyście chcieli podejść do tej konkretnie. Naprawdę mistrzostwo świata. Możecie się zastanawiać, czemu ja cały czas chodzę w tym kapturze, ale bardzo wieje, a ostatnio byłem trochę przeziębiony, więc żeby tutaj dmuchać na zimne i nie wrócić do Polski z jakąś chorobą, no to ten kaptur zakładam. A druga sprawa, możecie też gdzieś tam w tle cały czas słyszeć, ja przynajmniej słyszę helikopter, a to ze względu na fakt, że co chwila kręcą się do jacyś polityczni ważniacy w Mercedesach za 1 000 000 złotych i z obstawą policyjną, więc jakaś się tutaj dzieje akcja. Jaka? Nie wiem i w sumie to nawet nie chcę wiedzieć. Wracając do gofra, są do wyboru takie, które zawierają w środku cukier i takie bez cukru. Ja chyba nieświadomie wybrałem ten z cukrem i bateria po prostu mi się naładowała tak, więc jakiś turbokaloryczny temat. No i ogólnie prowadzę się bardzo dobrze, bo piwko, goferek, a później czekają mi jeszcze belgijskie fryteczki, tak więc pro. Jak już mówimy o dobrym prowadzeniu się, to wszedłem sobie teraz do takiego obiektu, który jest zlokalizowany w starych halach targowych jeszcze z końca XIX wieku. Głównie organizuje się tu różnego rodzaju wystawy. Na środku jest też bar, gdzie możecie wypić piwo. I właśnie to czynię. Główną różnicą na przykład do tej knajpy, w której byłem wcześniej, tej takiej popularnej, są przede wszystkim ceny, bo za takie piwo zapłacicie tutaj 3 euro. Kompletnie nie wiem, co wybrałem. Pani mi dorzuciła do środka cytrynkę. Jest to taki browar, powiedziałbym bardziej softowy. Nie wiem, czy ja to dobrze mówię. Chodzi mi o to, że jest taki lekki, lżejszy, taki jak coś w stylu, nie wiem, warki lemon, no, tego typu klimaty. No ale okej, całkiem nieźle to smakuje. Samo miejsce wygląda bardzo przyzwoicie na taką posiadówkę. Jeżeli kojarzycie hale Koszyki w Warszawie, hale Gwardii w Warszawie, czy w wielu innych polskich miastach tego typu teraz popularne miejsca spotkań, gdzie głównie można zjeść, jest sporo food courtów, etc. No to wygląda bardzo podobnie. Na jedzenie nie ma się co nastawiać, ale na wypicie drinka, kawy czy piwa zdecydowanie tak. W Belgii bardzo popularne są też ryby, wbrew pozorom, poza frytkami i browarem. Polecam Wam taką miejscówkę, która się nazywa De Noordse. Nie wiem, czy to poprawnie wymawiam. Zjecie tutaj przepyszną zupę rybną, czy też ogólnie jakby tematy związane na przykład z ostrygami. Jest to takie miejsce, gdzie można posiedzieć na zewnątrz, naokoło też sporo knajp, restauracji. Ma to jedna z takich polecajek, na którą trafiłem na jednym z vlogów podróżniczych. No i muszę przyznać, że zupka, którą właśnie zjadłem, kosztowała 7 euro, ale po tych wszystkich piwach myślę, że był to dobry pomysł na dalszą część dnia, na którą oczywiście Was zapraszam, w Waszym przypadku na dalszą część vloga. No tak jest w tej Brukseli. Drogo czy nie drogo?
Jak już sami mogliście się przekonać, najtaniej nie jest. Jakby to powiedziała moja teściowa, no ludzie, skoro mówimy o wydatku 50 zł za jednobarowe piwo. Miejscem kolejnym, które Wam chciałem pokazać, jest Royal Gallery. To jest taka bardzo ciekawie położona galeria z dużą ilością sklepów, przepięknych witryn. Zadaszona oczywiście i myślę, że koniecznie trzeba tu zajrzeć. Nawet taką wieczorową porą, bo wygląda to po prostu super ciekawie. Na pewno nie za ciekawie wyglądają ceny w tych wszystkich sklepach, ale miejsce warte odwiedzenia. Poza sklepami z biżuterią, jakimiś modnymi torebeczkami, oczywiście sporo tematów związanych z czekoladą, no ale jak się sami domyślacie, w tych właśnie będzie ona najdroższa, więc rekomenduję, żeby kupować ją w zupełnie innych miejscach, poza ścisłym centrum, bo za przysłowiową tabliczkę czekolady zapłacicie dużo taniej. Tak czy inaczej, wpiszcie sobie tą lokalizację na Waszą mapę miejsc do odwiedzenia w Brukseli, a tą z wszystkimi, które ja odwiedziłem, możecie znaleźć w opisie tego filmu w załączonym na dole linku. Zachęcam, myślę, że taka mapka na pewno Wam się przyda. Idę teraz w kierunku Parlamentu Europejskiego, ale za mną jest bardzo fajne miejsce, a mianowicie Muzeum Instrumentów. I o ile Muzeum Instrumentów samo w sobie jakoś mnie specjalnie nie interesuje, o tyle na dachu tego ciekawego budynku znajduje się knajpka, bar, kawiarnia, gdzie możecie zajrzeć, wypić sobie kawkę i przede wszystkim mieć przepiękny widok na miasto. Zapiszcie sobie to miejsce w związku z pogodą i silnym wiatrem, deszczem, no i przede wszystkim miesiącem. No jest to niestety nieczynne, ale w sezonie letnim wydaje mi się dobrą opcją na pochillowanie, przede wszystkim na spojrzenie na Brukselę z trochę innej perspektywy. Zaraz obok muzeum na pewno w oczy rzuci Wam się duży budynek, a mianowicie to, co widzimy tutaj, jest to Pałac Królewski w Belgii, czyli oficjalna rezydencja króla i królowej Belgii. Natomiast król z królową mają ten pałac trochę koło nosa, bo sobie mieszkają w północnej Belgii, w miasteczku, którego nazwa wyświetli się teraz na ekranie, więc na co dzień tutaj nie urzędują. Czy dobra to decyzja, czy zła, zostawiam to w ich ocenie, ale zakładam, że ta lokalizacja na północy kraju na pewno jest niczego sobie. Pałac jest aktualnie tymczasowo zamknięty, chociaż jak mam być szczery, tak bym pewnie do niego nie wchodził. Skoro mam krótką chwilę na taką posiadówkę, to troszkę o cenach. Generalnie jak tak sobie chodzę, to Belgia jest droga ogólnie, tak? Natomiast jeżeli chcielibyście tutaj przenocować, to przede wszystkim takie tanie spanie możecie sobie ogarnąć na Bookingu. Za nocleg zapłacicie około 200 zł i to w takim koedukacyjnym pokoju, bo tu mówię bardziej o hostelach, a nie o hotelach, bo te są już sporo droższe. Za taki pojedynczy pokój, no to trzeba się tutaj liczyć z wydatkiem o 400 zł w górę. Tak jak sobie wertowałem Booking i inne portale, gdzie można zabukować jakikolwiek nocleg. Natomiast wydaje mi się, tak jak sobie patrzę na tą mapkę miejscówek, które sobie zaznaczyłem i jakby na też czas, tak, jaki poświęcam na przechodzenie z jednego miejsca do drugiego, że na Brukselę wystarczą naprawdę 2 dni. Gdybym się uparł, to pewnie bym to ogarnął w 24 godziny, przylatując tu rano i wracając na przykład wieczorem. No ale takich lotów w tanich liniach ciężko szukać, więc trzeba sobie zaplanować przynajmniej 2-dniową wizytę i tak jak wspomniałem, to w zupełności powinno Wam wystarczyć, o ile nie chcecie poświęcać czasu na posiedzenie sobie w parku przez godzinkę, posiedzenie sobie w pubie przez 2 godzinki, no bo wtedy jakby idąc tym trochę moim śladem pewnie tego nie ogarniecie, a tak 48 godzin i Bruksela jest Wasza w naprawdę niedużych pieniądzach, można to zorganizować po taniości. I mamy to, moi drodzy, Parlament Europejski, czyli Centrum Dowodzenia Wszechświatem. Gdzie są pieniądze z KPO, się pytam. Właśnie. Kompleks ok, w porządku. Przyjdzie się tutaj bardzo przyjemną uliczką, naokoło kawiarnię. Jest tu taki też placyk, gdzie można sobie posiedzieć, pochillować. Przygotowane są dla turystów ławeczki, więc sympatycznie. Zapewne, jak w tych wszystkich miejscach, jakie odwiedziłem, jest opcja też wejścia do środka, żeby tam posiedzieć. Poczytałem w necie i jest to chyba czynne ogólnie tylko do godziny 13, ale jeszcze zobaczę. Jeżeli będzie się dało wejść, to chyba to zrobię, no bo być w Brukseli i nie wejść do parlamentu, jak już tu jestem, w sumie why not? Zaraz zapytam i dam Wam znać, jak to wygląda, niezależnie od tego, czy uda mi się wejść do środka, czy też nie. Kurde, musiałem trochę przysiąść, bo się zmachałem. Cały dzień z plecakiem robi swoje, a lata już nie te co kiedyś, tak to nazwijmy. Słuchajcie, do parlamentu nie udało mi się wejść, jest czynny do godziny 13, więc lipa. Natomiast nie ma się co zrażać, jeżeli będziecie w tej okolicy i nie traficie akurat na opcję, żeby wejść do środka, to sugeruję Wam podejść do bardzo popularnej budki z frytkami, tak przynajmniej mówią internety. Rzekomo te frytki są tam najlepsze. Za małą porcję zapłacicie 3,30 euro, za dużą 3,70. Oczywiście różne konfiguracje do wyboru. Ja poszedłem klasyką, czyli frytasy, sos spicy
i lecimy dalej. No oczywiście nie nagrywałem Wam frytek, no bo frytki jak frytki, natomiast tak jak wspomniałem, jest to jedna z takich popularnych budek, gdzie no, zawsze stoi dużo ludzi, są kolejki, więc zakładam, że jest smacznie i na bazie mojego doświadczenia potwierdzam, tak, frytki są dobre. Powoli będę kończył, przenoszę się teraz na dworzec, mam jakieś 25 minut do przejścia i udaję się do Antwerpii. Powiem Wam trochę na temat biletów, czyli jak kupić dobrze bilety, jak nie przepłacić za bilety pociągowe, żeby przenieść się z Brukseli do stolicy diamentów. Tymczasem siedzę sobie w takim parku, którego Wam wcześniej nie pokazywałem. Park jest naprawdę pro. Kurde, plery już nie te. Pochodzę z plecakiem parę godzin i niestety lędźwie bolą. Co zrobić? PESEL nie kłamie. W ogóle jak tak sobie siedzę na tej ławce, to jeszcze się teraz skapnąłem, że mam skarpety w jajka. Pozdrawiam wszystkich facetów, którzy noszą skarpety z jajkami sadzonymi. Matko Boska. Słuchajcie, jeżeli chodzi o bilety, to te weekendowe warto kupować na internecie i korzystajcie z belgijskiej strony kolejowej. O, tak to może ujmę. Jeżeli kupicie na przykład weekendowy bilet kolejowy, który kosztuje 9,60 euro, tak jak ja za niego zapłaciłem, to pamiętajcie, że obowiązuje on od godziny 19 w piątek. Ja tego nie doczytałem, a jadę już do Antwerpii, więc musiałem sobie kupić dodatkowy bilet za 8 euro. No ale cóż, chciałem być wcześniej, ponieważ mam tam wynajęte miejsce do spania w takim koedukacyjnym pokoju hotelowym, więc lepiej zawsze być trochę wcześniej przed innymi, żeby nie spać na przykład na górze. Bruksela wydaje mi się naprawdę fajnym miastem. Na początku jak przyjechałem, to miałem takie mieszane uczucia, bo kręciłem się w okolicy dworca, dużo bezdomnych, no wyglądało to średnio, ale bliżej centrum naprawdę Bruksela jest fajna. Wydaje mi się, że jest to dobry kierunek, to takie, tak jak wspomniałem wcześniej, dwudniowe zwiedzanie. Zachęcam, żebyście sobie kupili bilety lotnicze, szybciutko i można pozwiedzać to ciekawe miasto. Na sam koniec jeszcze dwa słowa o Instagramie, bo we wszystkich moich poprzednich vlogach widzieliście błędną nazwę konta. Zmieniłem na taką samą jak nazwa tego kanału, więc przepraszam wszystkich tych, którzy tam może szukają, czy wpisują mi się coś nie zgadza. Nazwa to Kuba on Tour i od tego momentu jakieś relacje, zdjęcia będą się pojawiać na tym koncie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!